Słuchajcie, dzień dobry wszystkim, Michał Dudkowski, Filipiny. Kurwa, jestem tak wkurwiony, że ja pierdolę. Powiem wam, tak się skończyło po ostatnim to, co nagraliśmy. Słuchajcie, rozmawiałem, wróciłem z domu, ze szpitala z rzeczami dla Jerlin i przy wchodzeniu do szpitala spotkałem doktora. Doktor mi powiedział, jak wyglądała operacja, ten zabieg, prawda? Powiedział, że dostanie 3 dawki leku, antybiotyku i dostał już pierwszą dawkę. Okazuje się, po 3 godzinach w szpitalu wróciłem do domu się przespać. Jerlin do mnie dzwoni, jest około godziny 7, że Matt nadal nie dostał antybiotyku. Ja mówię, kurwa, jak to możliwe? Żebyśmy pojechali se sami kupić antybiotyk. I to nie taki oralny do buzi, tylko normalnie do tego. Ja mówię, jak to możliwe, że po ponad 7 godzinach od operacji, gdzie lekarz mówił, że już została pierwsza dawka podana, jak to możliwe, że jeszcze nie została podana? Kto kłamie? Szpital czy lekarz? Ja mówię, że chcę rozmawiać z lekarzem. Oni mają kontakt z nim tylko messengerem, że to tylko rezydent, że przyjechał na chwilę. Po prostu no nie mieści mi się w pale, kurwa. Jadę teraz szybko do szpitala. Chcę rozmawiać z lekarzem. Może być, kurwa, przez messengera. Filipiny. Powiedziałem, że już nie chcę, kurde, antybiotyku w zastrzyku, tylko chcę antybiotyk oralnych i chcę opuścić szpital. Chciałem pochwalić ten szpital, więc to, co widzieliście we wcześniejszym blogu, możecie sobie przekreślić, bo jak nie przypilnujecie na Filipinach sami, no to będziecie kwiatki wąchać od dołu. Wyobraźcie sobie, że to jest głupi antybiotyk, tylko żeby się nie dostało zakażenie. Ale gdyby było coś poważniejszego? No w pale mi się nie mieści, kurwa. Wyobraźcie sobie, kurwa, doktor mówi pielęgniarkom, proszę podać to i to antybiotyk. Wysłali mi receptę. Proszę podać to i to. I że została pierwsza dawka podana. Powiedział, mówicie pielęgniarce. I pielęgniarki tego nie robią. Nikt nam nie powiedział, żeby kupić antybiotyk, bo wiem, że tak czasami jest tutaj na Filipinach. Po 7 godzinach dopiero to mówią. Po prostu no kurwa, po prostu mi się nie chce w głowę wierzyć. Spałem 3 godziny albo 4. I to, kurwa, na każdym kroku w tym szpitalu ten sam problem. Za ile będzie operacja? Po badaniach testu 3 godziny. Słuchajcie, przed wyjściem o 2:30 w nocy, nie nagrywałem już wtedy, pielęgniarka mówi, że około godziny 7 dostaniemy pokój, za który zapłaciłem 3600, nie 3000, jak mówiłem wcześniej. Nie zdążyłem wrócić do domu przed godziną 3, już Jerlin mówiła, że jest w pokoju. No po prostu pojebało ich tam tutaj na tych Filipinach. Pojebało ich. Musisz być, kurde, lekarzem i każdym innym niż tutaj są, bo będziesz i tak lepszy, nawet jak się będziesz uczył z internetu. Dobra, jadę, powiem wam później, co się dzieje, bo kurde, w pale mi się nie mieści, po prostu. Nie mieści mi się we łbie. Nie wiem, o której była operacja. Ja przyjechałem 10, no około 10 godzin temu. Między 10 a 11, około 11. Między 11 a 12 była operacja. To ponad 7 godzin temu. 7 do 8. I lekarz powiedział, że już dawka pierwsza została podana, że poda 3 dawki leku dożylnie. No comment. Kurwa, to tylko na Filipinach może być, żeby pacjent jechał po kroplówkę z antybiotykiem do apteki. Wszedłem przed chwilą do jednej z większych apteki, tutaj w Cebulan przy promie. Pokazałem receptę, powiedzieli, nie mamy takich rzeczy. A gdzie mogę kupić? I don't know. Filipino style. O kurwa, ja pierdolę, no po prostu. Nie dziwię się, że wszyscy Filipińczycy chcą wyjechać z kraju, naprawdę. I nie dziwię się, że nie chcą do niego wracać.
po prostu, żeby pacjent jechał po kroplówkę z antybiotykiem do apteki. Co ją kupić? Wyobraźcie sobie, że jesteście sami. Dobre, co? Uważajcie, jak tutaj będziecie, naprawdę. Ja sobie poradzę, ale po prostu głowa mała. Przyjechaliśmy pod szpital. Oczywiście nie dadzą mi tego nagrać, bo wam to nagrał i pokazał najchętniej, ale wiecie, później. Słuchajcie, jestem w szpitalu, jadę na 3. piętro naszego pokoju. Nikt mnie nie zapytał o maskę, więc jest plus, bo zapomniałem wczoraj, wychodząc do szpitala, zapomniałem maski. Więc wpuścili mnie, bo już myślałem, że Jelly jest sama z Mattem w pokoju, nie może go zostawić. Tak to wygląda. Zamknij się. Czekajcie. Zrobię tak, żeby was nie widzieli, dobra? Chyba jestem na tym piętrze, co trzeba. 3, 2, 3, 3, 2, 3. A tutaj. North Wing, północne skrzydło. Tylko tak with the doctor? No. Cześć Mati. Tata. No. Yeah, I know. Słuchajcie, kurwa, to jest po prostu, jak ja to mówię, filipiński styl. Ja mówię jedno, oni robią drugie. Ja mówię, proszę zadzwonić do doktora, zapytać się to, żeby dał inny antybiotyk. Oni po 8 godzinach dopiero wpadli na to, żeby użyć innego antybiotyku, który jest dostępny. Dobra, zapomnijmy o tym. Tak wygląda nasz pokój. Mati, say hi to camera. Hi. How are you? Good. Good? Okay, you need drink more water, okay? One day. Popatrzcie się. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 razy, 6 miejsc, gdzie próbowali się wkuć. 4 times you have the... 4 or 5. 4. Tak wygląda Yeah, pokój za 4. 3600 zł. Macie nawet You want it? lodówkę, mikrofalę, czajnik. How is it here? Prysznic z podgrzewaczem. Słuchajcie, gdybym nie jechał do domu, gdyby nie powiedzieli, że za 7 godzin jest ten, że za 7 godzin jest pokój wolny. Klimatyzacja Hitachi. Tutaj możecie się przespać. Tam możecie się przespać. Matto, kurde, jak na łożu położniczym. Takiego dużego łóżka to chyba nigdy nie miałeś, co? Fajne łóżko, prawda? O, ryż. A co jest na śniadanie? Rice with Pandesal. pandesal. Okej, taka bułeczka. Masełko widziałem. Egg było też. Bananek. A to? Fish. A lewy. Fish, Rybka. vamos. O, to ryby. Bardzo ładnie powiedziałeś. And milk. A, to chyba czekolada. No. No. A, Milo. Milo. To możecie kupić w Polsce. Ale tylko gdzieś tam sprowadzane. A dlaczego? Dlaczego? Bo Milo jest produkowane w Azji. Ale to Nestle jest. No. Mamy zamienniki. Dobra, słuchajcie. Pogadamy później, bo mi się po prostu siły, kurwa, brakuje. Jeszcze tak do tego wszystkiego mogę wam tak powiedzieć w skrócie, że w ciągu roku, jako że tutaj, tak można powiedzieć, reklama będzie Revoluta. W ciągu roku Revolut już 3. raz mnie pyta o dokumenty księgowe, czyli wyciąg z faktur firmowych, podatek jaki zapłaciłem. Zablokowali mi 3 miliony peso, to jest jakieś, nie wiem, 200 tysięcy peso, może ponad, 200 tysięcy złotych. I pytają mnie, to jest już 3. raz. W lutym mnie pytali, w czerwcu mnie pytali i teraz w styczniu. 3 razy w ciągu roku, żeby odblokować moje pieniądze.
Zawsze polecałem ten bank, ale jak nie możecie udokumentować, skąd macie pieniądze, to nie polecam. I najlepsze jest to, że za każdym razem wtedy, kiedy byłem na Filipinach, czyli nie byłem w stanie przekazać wszystkich dokumentów, które mam, bo większość jest w Polsce. Próbuję wyjaśnić, gdzie jest wina tutaj. Moim zdaniem to jest wina szpitala. Pielęgniarka w ogóle przed chwilą powiedziała, że to jest wina emergency room. You know what said nurse? Nurse say is she understand and she know is the fault of emergency room. Słuchajcie, dla tych, którzy się interesują Filipinami, chcą tutaj przyjechać, muszą sobie zdawać sprawę, że tak może być. Nie mówię, że wszędzie jest tak, ale w wielu miejscach i wiele osób to potwierdza, że to są jednak Filipiny i jak nie zadbasz o siebie, to no to jak ostatnio byliśmy w sklepie, 4 osoby sprawdzały. Jestem ciekawy, jak długo potrwa. No, ty to nie pójdziesz do sklepu, bo na razie nie możesz chodzić. Pokuć 4,5-letnie dziecko. Ja rozumiem, żeby tu było coś poważnego. Jestem ciekawy, kiedy mu dadzą ten antybiotyk. Słuchajcie, zrobiłem zadymę w szpitalu i powiedzieli, że dostanie inny antybiotyk mat, ale mija już prawie godzina i jeszcze tego antybiotyku nie dostał. Oni tutaj nie mają lekarstw w szpitalu. Dopiero zadzwonili do apteki i zamówili, ma kurier przyjechać. I trzeba zapłacić 50 peso za kuriera. Po prostu w głowie się nie mieści. Słuchajcie, wiecie co jest najśmieszniejsze? Kuli mata 5 razy, a przed chwilą 6 raz. 10 godzin temu i do tej pory nie dali mu antybiotyku, tylko zwykłą wodę do iniekcji. Po prostu śmiechu warte. W ogóle teraz widziałem, że żeby sprawdzić, tak jakby się bali, żeby sprawdzić, czy nie jest uczulony na antybiotyk, to zrobili podskórny zastrzyk mu, znowu walka i mamy pół godziny odczekać, zobaczymy co będzie. Dziwna akcja. Nie słyszałem o czymś takim. Może kiedyś coś takiego się stosowało. Zrobili podskórnie zastrzyk, wstrzyknęli troszkę antybiotyku. No ogólnie jak ktoś jest uczulony, no to będzie go swędziało, będzie go bolało, będzie zaczerwienienie. No da się tak? Nie dojdzie do krwiobiegu, bo nie będzie specjalnie dożylnie. Więc okej. What do you think, baby? It's in here the time is scrolling because they don't do what they tell. We are waiting and they don't tell the exact time, and we are just waiting like for nothing, and they don't know. The nurse is just telling without checking in the system if there's the available medicine, and telling, oh, they will give the medicine 7 a.m. and it's already 9. Until now, no medicine yet for Matt after the surgery. It must be after surgery. The doctor tell you about 1 a.m. Give the antibiotic first. No, I talk with doctor, rozmawiałem z lekarzem i powiedział, że pierwsza dawka została podana albo zostanie podana zaraz po tym zabiegu. After the surgery. And he say, on powiedział, że razem chce dać 3 dawki. Mija 10 godzin i nie dostał żadnej dawki. A wiecie jak to jest, jeśli chodzi o infekcję po zabiegu czy operacji? Jeśli po 10 czy 15 godzinach się nie wdała infekcja, to znaczy, że już się nie wda. Taka prawda. No kurde. If after 10 or 15 hours it's no infection, it's meaning it's the no more infection. Bo się rana zasklepi i już nie dojdzie do infekcji. Słuchajcie, przed chwilą był doktor, zmienił patrunek, porozmawialiśmy z nim co się stało wczoraj i po prostu nawalił szpital, nie doktor. Doktor nie wiedział do godziny 7 rano, czy nawet 8, że nie mają dostępnego antybiotyku. Gdyby to wiedział, to by przepisał nam antybiotyk doustny i byśmy od razu pojechali do szpitala.
Więc rana została przeczyszczona, nie wygląda to ładnie, więc wam nie będę pokazywał. Mat się boi bardzo igieł i naprawdę jest jakikolwiek zastrzyk, nawet wyjęcie węflonu jest problematyczne. Doktor w porządku w ogóle, przeprosił nas, ale no mówię, ja powiedziałem, że to nie wina doktora, że nie poinformowali go o tym. On w dokumentach wpisał, że 3 dawki co 6 czy tam 8 godzin danego antybiotyku. Teraz Matt dostał 1 dawkę, to się nazywa cefazolin. No czytałem o tym, jest ok, jest dostępne, dobre dla dzieci też, jest używana przy operacjach, tylko że też podaje się to najczęściej przed operacją już. Tak wygląda jedzenie w szpitalu. It's good. For you. No. And ananas. Ananas. Ananas, I can eat ananas. Więc doktor powiedział, że żeby nas nie czarżowali więcej, to wypisze nas dzisiaj ze szpitala, przepisze antybiotyk doustny i będziemy mogli zejść. Podejrzewam, że też mają mnie tutaj już dosyć, bo no jak się zdenerwuję, to głośno mówię, że tak powiem. Chyba że ktoś ma dobre argumenty, bo argumenty słucham. Więc dzisiaj mnie rozumieli, bo to nie wina tutaj tego oddziału, tylko wina pracowników na ostrym dyżurze z wczoraj, z nocy. No to już wiecie, że tutaj trzeba uważać na... Po prostu sprawdzajcie ich. Po prostu macie do tego prawo i sprawdzajcie ich na każdym kroku i w każdym przypadku. Mówię, najlepszy był przypadek, jak kupowaliśmy te narzędzia i 4 osoby sprawdzały te same cyferki, czy na pewno dobry towar wydają, czy na pewno dobry towar sprzedają, płacimy i czy na pewno z dobrym towarem będziemy wychodzić ze sklepu. Więc poczwórne sprawdzanie to na Filipinach jakiś stopień pewności, że może się nie oszukają cię, nic się nie stanie, będzie po twojej myśli. Słuchajcie, nie zapomnijcie wziąć tego medical description, wypisu ze szpitala, będzie wam to potrzebne na pewno do ubezpieczenia. My już jesteśmy, można powiedzieć, wypisani, czekamy tylko jeszcze na wózek. Dostaliśmy taką karteczkę, żeby pokazać ochroniarzowi na dole, że możemy wyjść. I wracamy do domu. Zaraz wam pokażę, jak wrócimy do domu i jak wygląda nasz rachunek za pobyt w szpitalu około 14 godzin. To spadnijcie ze stołka i powiem wam tak, nie wychodźcie z domu bez ubezpieczenia. Co? Kupię ci zabawki. Wyglądasz teraz jak po wojnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plasterków. Fajnie? Nie jesteśmy zadowoleni do końca z emergency roomu, tak? Bo tutaj z ostrego dyżuru. A gdyby oni nie nawalili, to by już Matt dostał 2 dawki antybiotyku. No tak jak mówiłem, z lekarzem rozmawiałem i on też był zdziwiony, że tak się stało. Więc wracamy do domu i powiem wam później, w aptece muszę kupić jeszcze antybiotyk na 7 dni, jakieś coś przeciwbólowego tam przepisali i waciki do przemywania. Droga impreza, taki jest szpital. Ijo. Matt is there. O. Maybe get the watchers. Okay, you get Matt and I will get the... Chodź, wstawaj, czekaj, tylko przyniosę to. Thank you. Jak tam, Maty? Nie stawaj, bo tu brudno, oprzyj się po prostu, żeby ci nogi wisiały, mama zaraz przyjdzie. Jak tam? Jesteś pacjent, najbardziej znany pacjent dzisiaj w szpitalu, wiesz? Słyszałeś? Jesteś najbardziej znanym pacjentem dzisiaj w szpitalu. What? The watcher's ID. Watchers ID? Tata, I don't have. Mama, it's
to McDonald's. We order McDonald's, ok? I zabawki. Jak będzie to z zabawką, ok? Tak. Dobra, wracamy do domku. Trzeba jeszcze dzisiaj do pracy pojechać, bo przecież normalnie budowę mamy. Słuchajcie, powiem wam, że pierwszy raz wypełniam dokumenty odnośnie zwrotu z ubezpieczenia i trzeba tak, strasznie dużo dokumentów podać. Pokrewieństwo, jak to jest mój syn, warunki ubezpieczenia, dowód tego, że się wyleciało na wakacje i kiedy się wraca, medical certificate, czyli potwierdzenie, że dana rzecz miała miejsce, to najczęściej szpital wystawia dany wypadek i oczywiście spis tego, za co zapłaciliśmy w szpitalu. Właśnie w Xcover wypełniłem zgłoszenie. Mówią, że w ciągu 5 minut dają odpowiedź. Zobaczymy, ile to zajmie. Wątpię, że w ciągu 5 minut. Tym bardziej, że problem u nas jest też, że w tych dokumentach jest troszeczkę teraz nachrzanione, bo mój syn ma 2 paszporty, filipiński i tutaj użyli jego filipińskiego danych, czyli Mat Kaujan Dudkowski, a w polskim mam Mat Dawid Dudkowski. Więc to tam długa historia, ale tak jest. Więc zaraz wam powiem, czy dostaniemy zwrot, czy nie. A, dobra, jeszcze wam nie mówiłem, bo powiem wam, ile zapłaciliśmy. Za no tak naprawdę 12,5 godziny. Całkowicie byliśmy w szpitalu około 20 godzin. Zapłaciliśmy niemało, bo horrendalną sumę, czekajcie, 41 000 peso. Teraz wiecie, co mam na myśli, nie wychodźcie bez ubezpieczenia z domu. Najdroższy jest lekarz, 22 222 peso. Potem mamy tak, pokój 3600 peso. Farmacji, czyli pewnie to, co nam podawali synowi, 1870 peso. Emergency room, tutaj jakiś nic. Laboratorium, czyli prawdopodobnie badania krwi, 4468 peso. Emergency room, 6000 peso, bez 3 peso. Potem jakieś drobne, prawda? Finance, Northwing, Nursing Service 720. Cała kwota to 41 332 za 20 godzin w szpitalu. Wiecie, co to znaczy? Że dobrze, że byliśmy tam tylko 20 godzin. I no, dobre w tym złym będzie to, że przetestujemy ubezpieczenie z Revoluta. Więc jestem ciekawy. Na wakacjach jesteśmy prawie od 2 miesięcy. Revolut dopuszcza do 90 dni wyjechać sobie na wakacje, żeby ubezpieczenie było ważne. Dzisiaj nie byliśmy cały dzień na budowie. Jest dzisiaj dzień wypłaty, czyli w każdą sobotę dostają wypłatę. No i właśnie tam za moimi plecami są wszyscy i Jelin wręcza im koperty. Ale zobaczmy, co oni zrobili przez 4 dni pracy. Tak naprawdę. Patrzcie się. To będzie level 0 na siłowni. No teraz widać właśnie, jak będzie duża. 7 na 15 metrów. To taka siłownia prawie jak mam w domu, nawet troszeczkę większa. I tutaj to będzie całe przeszklone, ta część, prawda? I będzie widok na basen. Basen będzie troszeczkę większy. Mamy jeszcze, no mówię, 30% niezagospodarowanej ziemi, więc tak naprawdę chcemy zrobić, mówię, tutaj będzie jeszcze zjeżdżalnia, jacuzzi, chcemy zrobić, restauracja będzie na górze, ale chcemy zrobić tutaj w recepcji, żeby też był bar, żeby nie latać. Takie wiecie, styl filipiński, recepcja, bar i spanie w jednym miejscu. Kameralnie. Chłopaki, mam nadzieję, zadowoleni, dostali informację, że podwyższymy im pensję o 50 peso dniówki, jeśli przez 2 tygodnie będą pracować dobrze. Tak, żeby im wyrównać do Briana, bo Brian płaci trochę więcej. Ale cichutko. Wiedzą o tym. Nie, no fajnie, ogólnie fajnie. Cztery dni roboty. No i za miesiąc będzie siłownia stała.